Dzisiaj pokażę, jak zrobić pyszne danie z papryką. Patrz do końca, aby nie przegapić żadnego szczegółu. Tutaj mam 6 czerwonych papryk. Kto jest pierwszy raz na moim kanale, to zapraszam do subskrybowania. Subskrypcja nic nie kosztuje. Obetnę górę i wyczyszczę paprykę tutaj ze środka. Wyczyszczę te nasionka. Jeżeli już subskrybujesz mój kanał, to zaznacz dzwonek, abyś był powiadamiany o wszystkich moich nowych filmach. Tak będę czyścić wszystkie moje papryki. Zapraszam do oglądania mojego kanału kulinarnego. Na moim kanale jest bardzo dużo fajnych przepisów. Poszukaj sobie coś, zrób przepis i napisz w komentarzu, jak Ci smakuje. Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich widzów z Włoch. Napisz mi, z jakiego kraju mnie oglądasz. Napisz mi to w komentarzu, będzie mi bardzo miło. I teraz ja już mam przygotowane te papryki czerwone. I tak samo obetnę z górnej części papryki ten środek, jak widzisz. Patrz uważnie, jak to robię. O, i tak sobie przygotowałam. Na patelni podsmażyłam jedną marchewkę, jedną cebulę i jedną selera. To wszystko było pokrojone w kosteczkę. No i jak tak podsmażyłam te warzywa, to dodałam 360 g mięsa mielonego. I teraz to mięso mielone zalewam sosem pomidorowym i dolewam 150 ml wody. Wszystkie składniki znajdą się w opisie tego filmu. Teraz to posolę. Łyżeczki soli dodałam. Dodam pieprz czarny. No i co jakiś czas będę mieszać. Przykryję i będę na małym ogniu gotować 30 minut. Od czasu do czasu należy pomieszać. Jeżeli woda wyparuje, należy dolać wody. Ja tutaj dolewam 200 ml wody i zamieszam. Wodę wlałam zimną. Przykryć i dalej gotować. Gotujemy na małym gazie. Widzę, że znowu wyparowała woda. Dodam 100 ml wody. Tak to jest w kuchni, jak gotujemy, musimy mieć cały czas pod kontrolą nasze jedzenie, aby nam się nie przypaliło albo nie wyparowała woda. Tutaj mam 150 g ryżu. Zamieszam wszystko
i wsypię ryż do mojego mięsa. Będę gotować przez 6 minut, tylko 6 minut, nie dłużej. Zamieszamy. Zwróć uwagę, jakiej konsystencji jest ten sos z mięsem mielonym. Nie może być za gęsty, zanim wsypiemy ryż. Musi być taki rzadki, gdyż ryż wchłonie nam wodę, więc należy mieć troszkę takiego rzadkiego. Dlatego ja dolewałam częściej wodę, bo widziałam, że jest za gęsty. Napisz mi w komentarzu, z jakiego kraju mnie oglądasz. Tutaj dodam, pokazywałam Wam kolendrę i pietruszkę. To wszystko pokroiłam i wrzucam do mojego sosu z mięsem mielonym i ryżem. To wszystko zamieszam. I teraz jeszcze dosolę. Każdy doprawia sobie do smaku według swojego smaku. Dodam trochę papryki czerwonej. Ja tutaj wsypałam dość dużo, ale wy dodajcie tak z pół łyżeczki papryki czerwonej słodkiej. Teraz wykładam to na talerz i czekam, aż ostygnie. Biorę 350 g sosu pomidorowego. Dolewam 50 ml wody do tego sosu pomidorowego. Dodaję 1 łyżkę oliwy z oliwek. To wszystko zamieszam. Dodam soli. Zamieszam. I dodam troszkę pietruszki. Możesz doprawić ten sos według własnego uznania i dodać zioła, jakie lubisz. Sos częściowo kładę do naczynia żaroodpornego. I tutaj biorę paprykę i nadziewam przygotowanym farszem z mięsa mielonego i ryżu. Wsypujemy do naszej papryki, potrząsamy tak, żeby nam tam wpadło do środka, bo papryka jest długa. Ja sobie pomagam łyżeczką, żeby cały ten farsz mi tam wpadł do tego różka. I tak wciskam. Nie robię aż tak bardzo pełno, gdyż podczas gotowania ryż mi napęcznieje i przykrywam właśnie tym obciętym kapelusikiem papryki. I tak robimy z pozostałymi paprykami. Napełniamy naszym farszem mięsno-ryżowym. Proszę bardzo Was o wsparcie mojego kanału. Zostawcie jakiś komentarz. Jeżeli film się Wam podoba, to zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście kto nie ma subskrypcji, niech zasubskrybuję. To jest bardzo ważne dla rozwoju tego kanału. Ja tu wylałam resztę sosu i teraz będę wkładać do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i będę gotować przez 25 minut. O, tak wygląda moja papryka już w piekarniku. Nastawiam po prostu czas na 25 minut. I 200 stopni Celsjusza. I oto po 25 minutach wyciągnęłam paprykę, sprawdziłam, jest mięciutka. Jeszcze ją wstawiłam na 10 minut, żeby ją jeszcze
gotować, bo wydawała mi się niezbyt właśnie podpieczona, a teraz po następnych 10 minutach tak wygląda moja papryka nadziewana mięsem mielonym i ryżem. Jest bardzo pyszne danie, polecam Wam. Oj, spadła mi jedna papryka, jak nakładałam na talerz. Jest też bardzo gorąca, ale powiem Wam, jak smakuje. Oh my God. Bardzo pyszna. Zapraszam Cię na wspaniały przepis. ...350 g sera utrę na tarce o grubych oczkach. Tu mam mały pęczek szczypiorku, pokroić, 2 jajka, użyję tylko wódka. Rzutko rozpełczę i dodam 1 łyżkę mleka i też to zamieszam. Biorę 1 opakowanie ciasta francuskiego, kładę na formie do pieczenia. Na tą formę, na to ciasto francuskie układam szpinak. Potrzebne jest nam 350 g szpinaku świeżego. Patrz uważnie, żeby nie przegapić żadnego szczegółu. Teraz na szpinak kładę trochę szczypiorku i położę trochę sera świeżego. Popieprzyć. Możesz użyć też sera twarogu, jak masz w domu. Posolić. Położyć trochę mozzarelki. Potrzebne nam będzie 200 g mozzarelli. I posypać utartym serem. Teraz pokroję pomidorki i ułożę w ten sposób. Potrzebne nam będzie 100 g pomidorków koktajlowych i garść oliwek czarnych. Zobacz, jak to robię. Ułożyłam trochę oliwek czarnych. Przykryję ponownie. Drugą warstwę robię ponownie szpinakiem i będę postępować jak poprzednio, czyli kładę 1 ser, drugi ser i trzeci ser, położę pomidorki i oliwki. Rzuć okiem na moje przepisy, na pewno znajdziesz coś fajnego dla siebie. Proszę o wsparcie tego kanału w formie łapki w górę i jakiejś emotinki w komentarzu lub jakąś wiadomość napisz. Jest to ważne dla rozwoju tego kanału. Dzięki Tobie algorytm YouTube'a będzie reklamował ten film. Dzięki temu, że zostawisz łapkę w górę i jakiś komentarz. Jeżeli już subskrybujesz mój kanał, to proszę o zaznaczenie dzwonka. Po co jest ten dzwonek? Dzwonek, jak zaznaczysz, to będziesz powiadamiany o wszystkich moich nowych filmach. Także zapraszam do zaznaczania dzwonka i zapraszam do oglądania moich przepisów.
Dziękuję Ci bardzo, że dotrwałeś do tego momentu i oglądasz ten film. Położyłam już wszystkie sery. Teraz położę troszkę masła. Masło należy wyciągnąć wcześniej z lodówki, żeby było miękkie, bo w przeciwnym razie to nie jest takie miękkie i ciężko nabrać, ale można wziąć noża i tak kroić i położyć też. Można sobie znaleźć drugą formę układania masła. Jest to bardzo pyszne danie, zdrowe danie, szybkie danie. Przygotowanie tego dania jest bardzo szybkie w sensie tym, że w 5 minut i masz gotowe. Wystarczy wyciągnąć składniki z lodówki, ułożyć na formie do pieczenia i gotowe. Teraz skropię to jeszcze oliwą z oliwek. Polecam zrobić taki przepis. Jest to szybki przepis na kolację lub szybki przepis na obiad. Jak ktoś ma mało czasu, to naprawdę rewelacyjny przepis. Teraz przykrywam drugą pastą, drugim ciastem francuskim. Ciasto francuskie po włosku to pasta sfoglia. Doskonale wiecie, że mieszkam we Włoszech i chciałam tutaj powiedzieć w języku włoskim. Dociskamy ciasto francuskie do ciasta francuskiego, które jest na dole. Patrz uważnie, jak zrobiłam. Zrobiłam też taki krzyżyk na środku. Po co ten krzyżyk? Chodzi o to, żeby była dziurka i żeby powietrze wychodziło, żeby nam to ciasto nie napęczniało i nie zrobiło się takie, jak to się mówi po włosku, gąfie, napompowane powietrzem jak balon. Posmarowałam jajkiem, które wcześniej przygotowałam, a teraz posypię pozostałym serem. Ja zostawiłam trochę sera utartego i zobaczycie, jak to będzie pięknie wyglądać po upieczeniu. Jest to naprawdę rewelacyjne. Teraz jeszcze pokruszę pozostałym serem. Możecie położyć na to ciasto francuskie ser taki, jaki uważacie, jaki lubicie. Do środka też możecie dać różne sery. Ja robiłam też z serem pleśniowym i wychodziło bardzo dobre, także polecam używać, eksperymentować w kuchni, bo kuchnia jest właśnie taka, że my możemy eksperymentować i to, co nam smakuje, to przygotowujemy. Ja Wam daję taką propozycję na taką pyszną, szybką kolację w 5 minut, a Wy możecie ten przepis udoskonalić według własnej kreatywności. Wkładam sobie pomidorki tak po boku. Ten przepis zobaczyłam u takiej jednej pani, która prowadzi vlogi. To jest pani z Armenii, mieszka w Niemczech, mówi po rosyjsku, kanał jest po rosyjsku i ona robi różne rzeczy. Kanał się nazywa Ewelin. Ja Wam link na ten kanał zostawię. Kto będzie chciał, może zaglądać do niej, bo naprawdę to jest fajny kanał. Ja oczywiście znam język rosyjski, bo za moich czasów język rosyjski był w szkołach do uniwersytetu, a ja w Polsce kończyłam też uniwersytet. Chodziłam na uniwersytet, kończyłam tutaj uniwersytet we Włoszech, w Rzymie.
ale chodzi mi o to, że znam język rosyjski, więc nie ma problemu, żeby zrozumieć, co mówi dana osoba. I ona właśnie zrobiła takie danie z tym ciastem francuskim. Bardzo mi się spodobało. Robi różne inne dania, dużo piecze chleba różnego rodzaju, no i podglądam ją, bo warto podglądać inne kuchnie świata i wyciągać z tych kuchni takie rzeczy, które nam się podobają. I jak ja zobaczyłam ten przepis, który Wam pokazuję, akurat robiłam pierwszy raz w życiu i był rewelacyjny, bardzo pyszny. Posypałam też po boku pietruszką, teraz wkładam do nagrzanego piekarnika na 210 stopni i będę piekła przez 20 minut. Ja moje ciasto francuskie włożyłam na ostatnią półkę piekarnika. I zobaczcie, jak się prezentuje to ciasto francuskie z tym wspaniałym farszem. Mówię Wam, jaki cudowny zapach unosi się w powietrzu. Nie możecie tego poczuć, ale poczujecie, jak zrobicie takie pyszne danie w domu. Także zapraszam do robienia takiego wspaniałego dania. Jak widzieliście, jest to bardzo proste. Ser używacie taki, jaki macie w domu. I cóż powiem, róbcie, róbcie, róbcie. Napisz jakiś komentarz, jak Ci się podoba ten przepis, będzie mi bardzo miło. A jak już zrobisz ten przepis, to napisz, jak Ci smakował przepis. O, zobaczcie, jak fajnie. Tak się ciągnie ten ser, ja uwielbiam, jak się ciągnie taki serek. Ach, jaki pychotka, mówię Wam, jakie to było pyszne. Mówię było, bo ja po prostu już to zjadłam. Film został nagrany, teraz podstawiam głos pod film. Oczywiście wszystko bardzo smakowało i polecam robić takie danie, polecam inne moje filmy. Zaglądajcie, subskrybujcie, oglądajcie, piszcie komentarze, będzie mi bardzo miło. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam wszystkich moich widzów z całego świata, skąd mnie oglądacie, z Włoch, z Rzymu. Bardzo jest mi miło. No a teraz jest moment próbowania. Oczywiście pychotka, pyszne, bardzo pyszne. Cała rodzina się naje. Zobaczcie. Zobaczcie, ile porcji. Ile porcji wyszło z takiego ciasta francuskiego. Jak każdy zje jeden kawałek, zje jeszcze jakąś sałatę, którą sobie przygotuje i już jest najedzony. Na koniec zje jakieś jabłuszko albo gruszkę i niebo w gębie i czujemy się happy, bardzo szczęśliwi. Naprawdę polecam, polecam i jeszcze raz polecam robić takie wspaniałe danie. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za subskrypcję. Pokój i dobrobyt dla Ciebie i dla całej Twojej rodziny. Życzę miłego dnia, miłego tygodnia, miłego wieczoru. Nie wiem, o której godzinie będziesz oglądał ten film. I widzimy się na następnym przepisie. Nie zapomnij zostawić ślad po sobie w formie subskrypcji, łapki w górę i jakiegoś komentarza. To wszystko jest ważne dla rozwoju tego kanału. I wszystkim dziękuję bardzo. Życzę wszystkiego najlepszego. Pa!